To 32 musi być. Daj te swoje piękne oczka. Cześć, córeczko. Tak, to ja, twój tata. Witaj na świecie. Właśnie wróciłem do domu ze szpitala. Nagrywam to, gdy masz zaledwie kilka godzin. Jeszcze śpisz spokojnie, a ja wciąż nie mogę uwierzyć, że naprawdę już jesteś. Dziś przyszłaś na świat. Kiedy cię zobaczyłem, poczułem coś, czego nie da się opisać słowami. Ogromną radość i wielką odpowiedzialność. Pewnie zastanawiasz się, dlaczego nagrałem ten film. Właściwie trudno mi na to odpowiedzieć. Może to instynkt, odruch serca, które pojawia się, gdy zostajesz ojcem. A może po prostu miłość. Miłość, z której rodzi się odpowiedzialność. I świadomość, że czas jest kruchy i ulotny. Bo ja wierzę, że każdy dzień jest darem i że każdy może być tym ostatnim. Nikt z nas nie wie, ile ma czasu. Liczy się tylko jedno. Jak ten czas wykorzystamy. Muszę też przyznać, że moje życie było nieustanną lekcją. Popełniłem błędy i nauczyłem się na nich. Każda z tych lekcji wiele mnie kosztowało. To także jeden z powodów, dla której nagrywam ten film. Nagrywam, żeby ty nie musiała powtarzać moich błędów. Mam nadzieję, że obejrzysz ten film, gdy będziesz już dorosła. I że wtedy zrozumiesz, jak bardzo cię kocham. Od pierwszej chwili, gdy cię zobaczyłem. Córeczko, świat, w którym się urodziłaś, jest piękny, ale potrafi być też trudny. Spotkasz w nim radość i smutek, dobro i zło. Nie mówię tego, by cię przestraszyć, lecz dlatego, że wierzę, lepiej znać prawdę, niż żyć w złudzeniu. Nie trafisz w cel, którego nie widzisz. Patrz więc na świat takim, jaki naprawdę jest, bez złudzeń i uprzedzeń. Tylko wtedy odnajdziesz swoje miejsce i wyznaczasz cel, które naprawdę mają sens. Świat zawsze potrzebował ludzi życzliwych, tych, które potrafią dawać dobro prostymi gestami. A jeśli będziesz dobra i mądra, twoja obecność sprawia, że świat stanie się choć trochę lepszy. Od wieków ludzie próbują zrozumieć, kim jesteśmy i jak poznajemy świat. Arystoteles mówił, że nasz umysł jest jak pusta tablica, a John Locke, że cała wiedza pochodzi z doświadczenia. Rodzimy się więc z pustą tablicą, a to nasza decyzja, doświadczenie i wiedza nadaje jej znaczenie. To on kształtuje, kim się stajemy. Wierzę, że zło nie jest osobną siłą. Pojawia się tam, gdzie brakuje dobra, mądrości i umiejętności moralnego działania. Tak jak ciemność jest brakiem światła, a zimno brakiem ciepła. Tak świat staje się trudniejszy tam, gdzie ludzie zapomniają o życzliwości i prawdzie. Właśnie dlatego tak ważne jest, by kierować się prawdą i moralnością. Bo gdy wybieramy dobro i mądrość, stajemy się lepsi, a świat wokół nas staje się jaśniejszy. Ucz się przez całe życie. Myśl rozważnie, zanim podejmiesz decyzję. I zawsze szukaj prawdy, nawet wtedy, gdy jest trudna lub niewygodna. Ale pamiętaj, nie przywiązuj prawdy do czasu. To, co dziś wydaje się prawdą, jutro może wyglądać zupełnie inaczej. I nie przywiązuj prawdy do osoby, która ją wypowiada, bo nawet najmądrzejszy człowiek może się mylić, a ktoś prosty może powiedzieć coś głęboko prawdziwego. Nie oceniaj słowo po tym, kto je mówi, lecz po tym, czy są zgodnie z rozumem i dobrem.
A jeżeli kiedyś uznasz, że moje rady stały się nieaktualne i znajdziesz lepszy sposób postępowania, odrzuć jej bez wahania. Będę z ciebie dumny, bo to znaczy, że dorosłaś, że potrafisz rozważyć prawdę i myśleć samodzielnie. Arthur Schopenhauer napisał kiedyś: samodzielnie myśleć potrafi niewielu, ale poglądy pragną mieć wszyscy. Zawsze myśl samodzielnie. Nie powtarzaj ani mnie, ani cudzych opinii. Dlatego posłuchaj innych i posłuchaj mnie, a potem zdecyduj sama. Nie bądź naśladowcą, bądź uczennicą. Ja też uczę się każdego dnia. Jeśli znajdę lepszą drogę niż ta, którą idę dziś, z radością nią podążę. Bo w tym właśnie tkwi siła człowieka. W poszukiwaniu prawdy, w odwadze do zmiany i w umiejętności dostosowania się do czasu i życia. Marek Aureliusz powiedział: jeśli ktoś udowodni mi, że myślę albo postępuję źle, chętnie się zmienię, bo szukam prawdy, a prawda nikomu nie zaszkodziła. Szkodzi tylko trwanie w błędzie i niewiedzy. Córeczko, traktuj swoje życie jak architekt, który buduje dom. Wszyscy ludzie mają podobne materiały, ale każdy tworzy z nich zupełnie inny dom. Ty również budujesz swoje życie po swojemu. Na początku masz moje doświadczenia, myśli i wskazówki. Nie musisz budować tak jak ja, po prostu bądź sobą. Pamiętaj jednak, że wolność ma granice. Szanuj zasady państwowe, społeczne, moralne. Nie buduj swój dom cudzymi cegłami i nie ścinaj drzew, które dają cień innym. Córeczko, nie wiem, ile czasu dostajemy razem. Nie wiadomo. Dlatego każdą sekundę zamienię w słowo, które może zostać z Tobą, nawet gdy mnie zabraknie. A jeśli kiedyś usłyszysz w głowie mój głos, niech mówi: nie bój się. Dasz radę, idź dalej. Ja jestem tu, gdzie jesteś. Kocham Cię nad życie. Zrobię wszystko, byś była bezpieczna. Zawsze będę przez Tobie krok po kroku w Twoim podróży przez życie. Bez względu na to, kim się staniesz, zawsze będę Twoim tatą. To dopiero początek. A w następnym filmie przekażę Ci pierwszą praktyczną wskazówkę. Twój tata.